No i witajcie kochani w czwartym odcinku mojego projektu, w którym buduję i wykańczam dom 45 metrów za 45 tysięcy. W poprzednim odcinku skończyliśmy na belkach zbrojeniowych. Tak więc wygląda sobie to tak. Dom 8,5 metra na 6,5 metra, więc już zarys jego mamy. W tygodniu puściłem Wam filmik, jak poddaję styropian recyklingowi. Tutaj jeszcze zrobię szybkiego upgrade'a. Styropian, każde ścinki sobie tnę na 3 cm, bądź jak są grubsze, to na grubsze kawałki. Taką oto maszynką. W tygodniu dostaliście filmik, jak nie to poszukajcie w sieci, jak ciąć, zmieniać rozmiar, odzyskiwać styropian za darmo. Więc tu mam jeszcze jeden blok do pocięcia i z takiego recyklingowanego styropianu uzyskuję takie oto płyty. Ja sobie te płyty przygotowuję na 8 cm. Ta akurat jest właśnie z tego filmu, gdzie wkładałem styropian w pionie, a tu mam ładniejsze płyty, gdzie styropian wkładałem w poziomie i takie ciąłem. Tu jest jeszcze blok, który muszę dokończyć pocięty. Zobaczcie, o, w poziomie najlepiej te wszystkie kawałki. Wszystkie płyty sobie pociąłem tam na 7 cm, posklejałem i tnę na 8. Tu mam blok, który już mi wysycha i to jest ostatni blok. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o samym fundamencie, który będę robił. Do tego celu zakupiłem sobie styrodur XPS-a. Niestety nie było dwójki, musiałem wziąć szóstkę. Pociąłem sobie tą szósteczkę na dwójki. Tu mam drugą część i wyciąłem na 90, dlatego że 90 cm będzie mój fundament. Dzisiaj troszeczkę o fundamencie porozmawiamy. Ja z tych styropianów będę robił szalunek. O co chodzi? Popatrzcie sami. Sobie dwie płyty mojego XPS-a, układam sobie na stole. Tym razem biorę klej, pianoklej, nie piankę, i tym klejem smaruję sobie rant. Dobra. Następnie łączę te dwie płyty ze sobą. I tu mam taśmę aluminiową. Teoretycznie nie musiałbym tego robić, ale nie chce mi się czekać, więc żeby się te płyty mi po prostu nie rozjechały, mógłbym to zrobić jakąkolwiek taśmą, ale ta moim zdaniem najlepiej łączy. Najlepszy klej ma. Robię to tylko tak, mówię, żeby płyty mi się nie rozjechały. Następnie biorę sobie dwie płyty mojego styropianu z recyklingu. Zobaczcie, jakie fajne arkusze wychodzą. Powtórzę, ten styropian wychodzi mnie za darmo praktycznie, 8 zł paczka. I do tego celu jest zajebisty. No i co, patrzę, która taka mniej stabilna strona. Ta jest bardziej stabilna, bo tylko z dwóch części się składa. Tu jest więcej poklejonych śmieci. Tak więc co, jadę sobie same ranty. Nie dojeżdżam do końca, bo akurat to będę obcinał.
I wklejam około 5 cm od brzegu tą płytę. Nie chcę, żeby wyjeżdżała poza styrodur. To samo robię z drugą płytą. Pierw posmaruję brzeg tej pierwszej. I łączę z drugą płytą. Na to kładę sobie kawałek płyty i czekam 10 minut. A dzisiaj jest sprzyjająca pogoda, więc uwierzcie mi, że trochę szybciej, już po 5 minutach mogę to zabrać. A tak wyglądają już pierwsze płyty, jakie zrobiłem ze styropianu, który widzieliście w filmiku, który wam puściłem w tygodniu. No fajna lepianka, co? Świetnie to wygląda, nie? No ale za darmo. Ja między innymi sobie udowadniam, że recykling w tym przypadku się cholernie opłaca. I teraz powiedzmy moje panele łączę sobie w segmenty po 3 sztuki. Na razie niech leży. Tak więc tutaj to samo. Klej. Musiałem pistolet zmienić, bo mi upadł i się łamał. O, super. Sobie zmieniłem na bardzo dziadowski pistolet. Dopiero w którymś momencie łapię. Ale co chcieć od pistoletu za 15 chyba tam złotych. Dobra. Tutaj wezmę sobie kostkę brukową, bo trochę stołu mam za mało. No ale to samo tutaj. Dobra. No i co, tak jak powiedziałem, łączę je po 3. Docinam sobie kawałki ósemki, wklejam. No i powstaje mi takie coś. Takie ściany z naszych płyt styropianowych. Tu już sobie zrobiłem narożnik. Połączyłem na 3 wkręty. Przepiankowałem. Więc wychodzi takie coś. Domyślacie się już, co ja kombinuję? No pewnie, że się domyślacie. Zrobię stopę fundamentową, wrzucę to wykop, zaleję betonem i cały mój fundament. Więc zabieram się za łączenie tych wszystkich płyt. A wewnętrzna strona tego szalunku mam bardzo dużo, cały samochód mam styropianu 5. Miałem go wrzucić w posadzkę później, ale właśnie dostałem cynk, że będę miał taki styropian pochodzący z starych płyt warstwowych. Więc tamtego przekroimy na drucie, ale to w późniejszym etapie, jak będziemy posadzki robić. Tą 5 sobie akurat wykorzystam, łączę ją na przekątną i też robię takie 3-metrowe panele. Potem je wrzucimy w wykop w środek i będzie cała historia. Słuchajcie, trochę ten film zacząłem od tyłka strony, ale nie chciałem zaczynać z mojej gadki, ponieważ wiele osób i tak ją przewija, tylko patrzę obrazki, co ja robię, więc... Ale w tym miejscu porozmawiajmy sobie o fundamencie. Wiele osób się zastanawia, co ten Kamil tam lepi, rzeźbi, skleja styropiany, przywozi coś recyklingu, coś tam klei. Więc już wam tłumaczę, co ja robię. Słuchajcie, w Polsce mamy 2 rodzaje fundamentów.
Pierwszy fundament to jest fundament, w którym zalewamy stopę fundamentową i murujemy go z bloczków. Taki fundament następnie izolujemy warstwą pionową, przyklejamy do niego styrodur, zazwyczaj chyba 10, 15, nieważne. Potem koparka przyjeżdża, to wszystko zasypia, dokupujemy ziemi. No dobra, standardowy fundament, chyba wiecie, o co chodzi. Drugi fundament, rzadko stosowany, choć nie wiem dlaczego, jest wykopanie dołu, wrzucenie zbrojenia i go wylanie. Ludzie nie chcą go stosować z prostego powodu. Rzadko się zdarza stabilny grunt, na którym można tam metr z kawałkiem wykopać, faktycznie. Drugi powód jest taki, że no, trzeba go potem odkopywać, żeby go ocieplać i tak dalej, i tak dalej. Plusy i minusy takich fundamentów. Fundament zrobiony z bloczków, czy nam się to podoba, czy nie, po wymurowaniu, po zaizolowaniu tam masą dyspersyjną i tak dalej, musimy bezwzględnie ocieplić. Ocieplić styrodurem, XPS-em, zabezpieczyć przeciwwilgociową. Dlaczego? Taki fundament, kiedy on dostanie wody i przyjdzie mróz, bloczkom się najprawdopodobniej nic nie stanie. Ale wiecie, co się tam może wydarzyć? Mogą popękać spoiny. Tak, mogą popękać spoiny, dlatego fundament musi być ocieplony, odizolowany. W sprzyjających warunkach, na odpowiedniej wysokości, no nie musi być to robione od razu, ale z biegiem czasu musi być zrobione. By zrobić fundament murowany, musimy zazwyczaj mieć duży wykop. Duży wykop to już są duże koszta koparki, tak? Bo ona musi wykopać, to musi nam zrobić miejsce. Muszą przyjść murarze, musimy umieszać zaprawę, musimy te bloczki przywieźć, musimy to wymurować, potem mówię, porobić te izolacje, znowu koparka musi z powrotem to wszystko pozabijać i tak dalej. No i to są takie przetarte szlaki fundamentu z bloczków. Choć moim zdaniem posiadają minus, dlatego że producenci bloczków też do końca nie są uczciwi, są dobre bloczki i są bloczki, no naprawdę możecie kupić u sąsiada z zamiedzy, gdzie młotkiem uderzycie i widać jakieś kawałki czerwonej cegły. Tak, czerwonej cegły. No i niektórzy zbierają z placu śmieci, dawaj do betoniarki i robimy bloczki ludziom. Ja uważam, że to powinno być karalne. Nie jestem przeciwnikiem bloczków, ale uważam, że jest to naprawdę bardzo drogie rozwiązanie. No ale powiecie, no dobra, no wylać fundament prosto do gruntu, no ale jak? No, powiem Wam, jeżeli chodzi o finanse, to tak, bloczek ma tam 20 chyba 4 cm, po wymurowaniu zmniejsza powierzchnię tego fundamentu, więc jest mniej betonu. Tak jak powiedziałem, minusem są spoiny, bardzo wrażliwe na mróz i na pękanie. Natomiast wylewając beton z gruchy, no to wylać słup na całą stopę, no to jest też bardzo kosztowne rozwiązanie. No faktycznie jest to kosztowne rozwiązanie i może powiecie, że chcecie tam odkopywać i tak dalej. Takiego fundamentu w większości przypadkach, ja już pomijam te mostki termiczne i tak dalej, nie trzeba izolować. Naprawdę, nie trzeba go izolować. To jest pełna bryła, której nie trzeba izolować i ona nie popęka, nie będzie podatna na mróz. Mówię, jedynie możemy o tych mostkach termicznych porozmawiać, ale to jest no w tym momencie rozmawiamy tylko i wyłącznie o zimie, o mrozach i o tym, co może zrobić szkodę. Wylewanym, tak jak powiedziałem. Teraz tak, żeby zmniejszyć objętość tego betonu, no robić szalunki, no ale jak to teraz szalunki, jak to tu deski, tu wszystko, jakaś tam misja i tak dalej. Dlatego moim założeniem jest zrobienie szalunku styropianowego. W wykopie ręcznie o szerokości 50 cm, bo taką mam stopę dół, w którą przyjedzie gruszka i wleje mi stopę w moje zbrojenie. Następnie włożę cały styropianowy szalunek styropianowy i ponownie na drugi dzień przyjedzie gruszka, doleję fundament do końca. Chciałem wykonać styropianowy fundament normalnie, tu 10, w środku 30 będzie wylewka,
ale ja mam bardzo fajnego kierownika budowy, który no, lubi moje pomysły, bardzo mnie popiera. No ale też doszliśmy do wniosku, że nie musimy izolować od razu 10 cm styrodurem i robić kosmiczne pieniądze z tego. Wystarczy 2 cm warstwa, żeby i na myszy, i na krety, żeby to... Wiadomo, mysz to jest w ogóle i styrodur potnie, to jest i folię kubełkową. Jak ma to się dostać, to i tak się dostanie. Ale jakieś tam utrudnienie i jednocześnie już mamy w gratisie tą jakąś izolację od wody, której mówię, mój fundament nie będzie potrzebował. Dodatkowo nie mamy żadnych mostków powietrza między płytami, klejem, a fundamentem z bloczków, jaki by musiał wykonać. Nie muszę mieć nie wiadomo ile rozkopanego placu budowy. Oszczędzam czas i pieniądze, ale tracę czas na przygotowanie tego szalunku. To znaczy, ja tutaj 1,5 dnia już siedzę, rzeczywiście sklejam te płyty, tnę, wycinam, przyklejam styrodur, tak jak przed chwilą kawałek Wam pokazałem tego szalunku. Jest to czasochłonne, ale uwierzcie mi, poświęcić 3 dni na tego typu szalunek ma same plusy. Jak ja go włożę i potem wyleję, mam jednocześnie go ocieplony, choć tak jak powiedziałem, nie muszę go mieć. Mam odizolowany od wody, bo daje styrodur. Szalunek jest zbity i trwały, bo ja mogę styrodur sobie na wkręty kręcić, tak ja mam same plusy, ale sam materiał pod względem styropianu jest drogi. Styropian jest drogi, dlatego żeby pozyskać styropian, pokazałem Wam, jak można go po prostu zrecyklingować. Wymaga to troszeczkę czasu, ale efekt? Słuchajcie, teraz mamy dużo burz, deszczy i niestety boję się zrobić wykop i przyjść przygotować szalunek, więc wszystko przygotowuję sobie na miejscu. Jednego dnia pójdę ręcznie, wykopię wykop ręcznie. Zastanawiałem się, bo ja mam mini koparkę, zastanawiałem się, żeby to mini koparką, ale za bardzo burty ja obsypię. Ja sobie poświęcę ten jeden dzień, wstanę sobie o 3 w nocy, o 3:30 zacznę kopać, koło 8 przyjedzie grucha. Więc wykopię sobie to ręcznie, wrzucę rusztowanką i na 50 stopę wleję na wysokość 30 cm zgodnie z projektem. Na drugi dzień wrzucę po prostu, może tego samego dnia, niech troszeczkę tylko zwiążę, żeby mi się boki tam nie sypały. Wrzucę swój szalunek, dojedzie grucha, doleję, dziękuję, wszystko w temacie. Żadnych wykopów, żadnych obsypywania, żadnych tam izolacji i tak dalej. I przede wszystkim bloczka podatnego na pękanie. Pełny monolit, w pełnej bryle, pełny fundament, wypoziomowany. Tak jest mój cel. Dlatego to dzisiaj teraz może wyglądać dziwnie, dlatego że ja szukam oszczędności. Szukam oszczędności na styropianie, więc jedziemy dalej. Sorry za tyle gadki, ale tak trzeba czasem. No i tak, kochani, wygląda mój gotowy szalunek ze styropianu z recyklingu. Jest to w wymiarach 9×7. Zeszło mi się z nim 3 dni, nie ukrywam. Ale tak jak mówiłem w poprzednich częściach, wolę te 3 dni spędzić klejąc sobie styropian przy fajnej muzyce i dobrym piwku, niż na budowie nosić i murować bloczki betonowe i wykonywać jeszcze mnóstwo innych prac. Tak więc szalunek wygląda tak. Wewnętrzna część szalunku, tak jak mówiłem, mam dużo styropianu piątki, który chcę po prostu wykorzystać. Wewnętrzną część szalunku łączę w ten sposób, ale nie wkładałem go tutaj, mam go przygotowany, nie wkładałem go po prostu tutaj, bo i tak muszę go troszeczkę rozszczelnić, wyjąć zbrojenie, dlatego że zaczynamy weekend kopać, ja zaczynam weekend kopać dół na fundament, dlatego dzisiaj dostajecie krótszy troszeczkę odcinek, ale za to w czwartek. Dlatego, że no weekend będzie się działo, więc nie będę miał czasu weekend tego filmiku Wam organizować. Koszt, no cóż, sami wiecie, w tym przypadku wyszło mnie, a za chwilę zrobię Wam podsumowanie. No właśnie, kochani, pieniądze. Projekt za 45 000, budżet 45 000 i mieliśmy gadać o pieniądzach. W poprzednim odcinku nie rozmawialiśmy o finansach, dlatego że w poprzednim odcinku kręciłem zbrojenie, no już z rzeczy kupionych. Ale poszło mi drutu za 35 zł. Już sobie zaznaczę, bo tu nie miałem. I doliczymy w tym odcinku.
W drugim odcinku mówiłem Wam, co już miałem uzbierane, czyli bloczki, pręty, styropian, okna, drewno i tak dalej. Więc z pierwszego odcinka mieliśmy 11 919 zł. I w tym odcinku, żeby mieć dobrą cenę, po 15 zł piankę i tam troszeczkę drożej klej, musiałem kupić cały karton 12 sztuk, za który zapłaciłem 200 zł, z czego zmarnowałem 8 pianek. Jeden klej jest na pistolecie, jeszcze 2 kleje mam całe. Wykorzystamy to, ale już liczę tą kasę. Po 190 zł za paczkę płaciłem za XPS-a 6. W paczce 7 arkuszy 6 było, ja to płaciłem sobie na dwójeczkę i poszły mi dwie równe paczki tego XPS-a. Został dosłownie jakiś kawałek, którym połączyłem. Za tego XPS-a dałem 380 zł. Do tego oczywiście ten drut wiązałkowy. No i to są koszta tego odcinka. Kupiłem pistolet za 15 zł, bo mój się zepsuł, ale powiedziałem, takich narzędzi nie liczę, choć na pewno jakieś to koszta będą. Tak więc kończymy ten odcinek dzisiaj z sumą dokładnie. I co? Zapraszam Was już na kolejny odcinek, dlatego że już jutro kopię fundamenty. Umawiam się już odnośnie betonu, więc w kolejnym odcinku będziemy już zalewać nasz fundament w całości. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Dajcie łapkę, jeżeli Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć!